Lekcja pod tytułem Nierówności kwadratowe. Przed wysłuchaniem tej lekcji radzę, kto jeszcze tego nie zrobił, obejrzeć lekcję Funkcja kwadratowa, postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa, no bo to jest poprzedni temat i ja będę się trochę do wiedzy z tego poprzedniego tematu tutaj odnosił. No ale zaczynamy tą lekcję. Żeby rozwiązać nierówność kwadratową, trzeba tak naprawdę wykonać 3 kroki. Po pierwsze, musisz umieć uporządkować nierówność, no chyba że już jest w tej postaci, która jest gotowa do drugiego kroku. Drugi krok to obliczamy deltę i miejsca zerowe, o ile oczywiście istnieją. No i trzeci krok, mając już wiedzę z drugiego, szkicujemy. Nie dokładnie rysujemy, tylko szkicujemy wykres funkcji kwadratowej i odczytujemy z niego rozwiązanie nierówności. I teraz po kolei pokażę Ci, jak to robić. Krok pierwszy, czyli porządkowanie nierówności kwadratowej. Co my chcemy dzięki temu uzyskać? Popatrz tu w prawym górnym rogu na zielono, przypomniałem postać ogólną funkcji kwadratowej. I my chcemy uzyskać tego rodzaju zapis po jednej ze stron nierówności, a po drugiej 0. I zobaczyć, co dalej dzięki temu uzyskamy. Czyli chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie z jednej strony jest 0, później operator porównania, a tu z drugiej strony jest ten zapis w postaci ogólnej. Z której strony 0? Czy z prawej, czy z lewej? Czy może coś takiego? 0 z lewej, a tutaj ten zapis. Szczerze mówiąc, jak wolisz. Ja będę robił w tej formie, gdzie 0 jest z prawej strony, dlatego że tak jest w większości podręczników. Jak dają Ci zadania z nierówności kwadratowej, to właśnie i tam jest polecenie rozwiąż nierówność, to 0 jest po prawej stronie. No to chcę Ci ułatwić życie i dlatego tak będę robił. Będziemy doprowadzali do tej postaci, tak porządkowali, żeby było widać tak, jak to jest później w zadaniach, w Twoich zbiorach zadań. No to zabieramy się. Pierwsza nierówność. Chcemy utrzymać 0 po prawej stronie. No to co trzeba zrobić? To wszystko, co jest po prawej, przerzucić na lewą. Czyli tak, lewą stronę elegancko przepisuję. A teraz te 2x muszę przerzucić na lewo. No to jak się przerzuca, to ze zmianą znaku. No to minus 2x. Tak samo piątkę chcę przerzucić na lewo. No to ze zmianą znaku minus 5. Po prawej zostanie 0 i to jest to, o co chodzi. Lewą stronę jeszcze tylko muszę uporządkować, no bo tu mam xy i tu mam xy. No to tak, 2x kwadrat przypisuję, 3x minus 2x to mi po prostu zostaje x, no i minus 5 mniejsze bądź równe 0. I to jest to, o co mi chodziło. To jest właśnie efekt uporządkowania, że po jednej stronie mamy postać korespondującą z postacią ogólną lub tak naprawdę postać ogólną funkcji kwadratowej, a po prawej stronie jest 0. Zobaczysz później w następnym kroku, co nam to da. Dobra, teraz jeszcze zrobię 2 przykłady tak dla utrwalenia. Bierzemy się za ten przykład. Jeżeli uważasz, że sobie poradzisz, to możesz od razu kliknąć i przejść do kolejnego kroku, a ja się czuję jeszcze zobowiązany pokazać te utrwalające przykłady, więc za nie się biorę. Przepisuję sobie lewą stronę. A teraz po prawej stronie najpierw muszę, zanim zacznę przerzucać, wymnożę 3 razy to, co jest w nawiasie. No 3 razy 3x kwadrat to jest 9x kwadrat, później 3 razy x i 3 razy minus 4 to mamy minus 12. I teraz dopiero z prawej na lewą będę przerzucał, a później uporządkuję. Czyli najpierw przepisuję to, co mam. Nie jedynka, tylko dwójka. Tu jest 2. I teraz przerzucam. 9x kwadrat to jest minus 9x kwadrat. 3x to jest minus 3x. Minus 12 to jest plus 12. No i zostaje większe bądź równe. Po prawej zostało 0. No i teraz porządkujemy. Mamy 6x kwadrat minus 9x kwadrat. To w sumie mi daje minus 3x kwadrat. Minus 5x minus 3x. No to jak to sobie zsumujemy, to jest minus 8x. 2 dodać 12 to daje mi 14. No i większe bądź równe 0. I mam postać ogólną po lewej stronie. Został jeszcze jeden przykład. No taki powiedziałbym najbardziej wredny, bo wymaga jak najwięcej liczenia niż do tej pory. Bo i po prawej i po lewej stronie najpierw muszę powymnażać, a dopiero później przerzucać. No to wymnażam. Najpierw lewa strona, wymnażam nawiasy przez siebie. X razy x kwadrat. X razy minus 4 to jest minus 4x. Teraz mnożę przez 1.
1 razy x to jest x, 1 razy minus 4 to jest minus 4. To samo po prawej stronie wymnażam x razy x, x kwadrat, x razy 5 to jest 5x, minus 2 razy x to jest 2x, minus 2 razy 5 to jest minus 10. Super. No to teraz po lewej stronie wymnażam wszystko, co jest w nawiasie przez minus 3 i mam minus 3x kwadrat, minus 3 razy minus 4 to mamy dodać 12x minus 3. Ach, tu już mogłem uporządkować tak naprawdę sobie to w nawiasie. Dobra, jak już poszedłem tą... Chociaż przepraszam, bądźmy bardzo eleganccy. Najpierw uporządkuję. Mam x kwadrat minus 4 plus x to jest minus 3x minus 4. Już tu chciałem na skróty, a matematyka to tego za bardzo nie lubi. Tu jest 5x minus 2x, to mamy tak naprawdę 3x minus 10. O, i dopiero teraz będę wymnażał. Chciało mi się pójść na skróty, a to zawsze się źle kończy. Mnożę przez minus 3. Mam minus 3x kwadrat, nie do trzeciej. Minus 3 razy minus 3 to mamy plus 9. X minus 3 razy 4 to jest plus 12. Po lewej i po prawej. Minus 2x kwadrat, minus 6x i plus 20. I teraz dopiero przerzucam z prawej na lewą. Lewą stronę sobie przepisuję. I zaczynam przerzucanie. Minus 2x to będzie plus 2x, oczywiście do kwadratu. Minus 6x to będzie plus 6x. 20 to będzie minus 20 i po prawej zostało mi 0. Teraz już tylko muszę uporządkować. Mam minus 3x kwadrat plus 2x kwadrat to jest minus x kwadrat. 9x i 6x to jest 15x. 12 minus 20 no to jest minus 8. Mniejsze bądź równe 0 i otrzymaliśmy to, o co chodzi, czyli uporządkowane. Jak widzisz, te 3 przykłady sprowadzały się po prostu do zwykłego porządkowania i chcemy ostatecznie uzyskać po jednej, najwygodniej moim zdaniem po lewej, ale przymusu nie ma. Po lewej stronie postać ogólną, a po prawej stronie 0. I teraz przejdźmy do kolejnego kroku, gdzie zobaczysz, co dzięki temu możemy dalej zrobić. Jeszcze zanim przejdę, to mała poprawka. Tu się cofam do pierwszego przypadku. Tutaj oczywiście z pośpiechu. O, w tym miejscu nie dopisałem, że to jest plus. Ktoś może pomyśleć, że nie umiemy dodawać, no ale już jestem w tym wieku, że powinienem. Więc po tej poprawce z pośpiechu, która wynika, przechodzimy już rzeczywiście do kolejnego kroku. Teraz, kiedy już mamy naszą nierówność uporządkowaną, czyli w tej postaci, gdzie po jednej stronie jest wyrażenie, a po drugiej 0, możemy przystąpić do jej rozwiązania. Pokażę Ci 3 przypadki. Jeden przypadek, gdzie delta będzie większa od 0, drugi, gdy równa 0 i trzeci, gdy mniejsza od 0. Zaczynamy od tego przypadku, który tu u góry widzisz, delta większa od 0. O co chodzi z tą deltą już tłumaczę, tylko najpierw sobie tutaj przewinę, jeszcze żebym miał więcej miejsca do działania. O, już jestem gotów i zaczynamy. Otóż mamy naszą nierówność. Po jednej stronie mamy tą postać ogólną funkcji kwadratowej. I przypomniałem wzory. Chcemy poznać miejsca zerowe tej funkcji, więc najpierw trzeba policzyć deltę. No to, żeby policzyć deltę, wypiszmy sobie, że a jest równe ile? To jest a, prawda? 2. b jest równe minus 5, c jest równe minus 3. No to deltę liczę. b kwadrat minus 4ac. b kwadrat to jest minus 5 do kwadratu minus 4 razy a, czyli 2, razy c, czyli razy minus 3. Jak wykonasz te skomplikowane działania, to na końcu nam wychodzi po prostu 49. Czyli delta jest równa 49, czyli jest większa od 0. A wtedy wiemy, że istnieją 2 miejsca zerowe i tu w prawym górnym rogu przypomniałem na nie wzory. No to liczymy sobie pierwsze miejsce zerowe x1,
No mamy minus b, b było minus 5, więc się robi 5, minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek 49, podzielić przez 2a, czyli 2 razy 2. Czyli mamy 5 minus 7 przez 2 razy 2, czyli 4, czyli minus 2 przez 4, czyli minus 1/2. To jest nasz pierwsze miejsce zerowe. Teraz drugie miejsce zerowe. Zauważ, przypominam, że ten wzór się różni tylko tym, że tu jest plus, więc od razu mogę wypisać 5 plus 7 przez 4, czyli ostatecznie dostajemy, jak dodamy sobie licznik i skrócimy przez mianownik, dostaniemy 3. I to jest nasze drugie miejsce zerowe. Mamy miejsca zerowe i wiemy, że a, skoro jest równe 2, to jest większe od 0, a więc ramiona naszej funkcji kwadratowej są skierowane do góry. No to teraz dopiero, jak już mamy tą wiedzę, czyli mamy pierwsze miejsce zerowe, mamy drugie miejsce zerowe i wiemy, że ramiona są skierowane do góry, to wykorzystamy tą wiedzę. Proszę uprzejmie, wykorzystujemy. Zaznaczam miejsca zerowe na wykresie. No tu jest pierwszy, minus 1/2, a tu jest drugie miejsce zerowe, 3. Wiem, że ramiona skierowane do góry. Wierzchołek paraboli tutaj mnie nie interesuje. Ja tak naprawdę potrzebuję szkic. Tu mi jest potrzebny szkic. No to szkicuję sobie teraz wykres tej paraboli. Na pewno idzie w ten sposób jakoś. Punkt przecięcia z osią Y też nie jest tutaj istotny. Istotne są te dwa miejsca, czyli że punkt przecięcia z osią X, to mamy oś X, to jest minus 1/2 i 3. No i fajnie. I teraz możemy rozwiązać. Jak już to wiem, to mogę rozwiązać, zmienię sobie kolor, rozwiązać nierówność. Bo cóż, ta nierówność żąda, żeby wartości funkcji kwadratowej były jakie? Większe od 0. Wartości większe to są nad osią x. To są te wartości dodatnie, większe od 0. A pod osią x mamy wartości ujemne. No to ta część, to są wartości dodatnie. I tutaj ta część to też są wartości dodatnie funkcji, prawda? Wszystko, co pod osią x, to są wartości ujemne. No to w takim razie, jakie xy dają nam wartości dodatnie? Otóż xy, które spełniają, jadą sobie od minus nieskończoności do minus 1/2, ale tu jest otwarte kółeczko. Dlaczego? Bo ta nierówność jest ostra. To jest ostro większe od 0. 0 nie wchodzi, można powiedzieć, do gry. I tu znowu jest kółeczko i do plus nieskończoności. Trójka też nie wchodzi do gry, czyli to są takie xy, które należą do przedziału od minus nieskończoności do minus 1/2, ładna tutaj kreseczka, i nawias okrągły, przedział prawostronnie otwarty, dodać, znowu nawias okrągły, od 3 do plus nieskończoności. To jest rozwiązanie naszej nierówności. Rozwiązaniem naszej nierówności jest ten zbiór tych takich xów. Jeszcze tak dla formalności. Gdyby ta nierówność, którą tutaj mamy, była większa bądź równa 0, gdyby to było większe bądź równe, to wtedy te kółeczka byłyby kółeczkami zamkniętymi. Czyli minus 1/2 i trójka wchodziłyby do gry, można powiedzieć. To wtedy jaki byłby zapis? Tylko taka byłaby różnica, że byłoby minus nieskończoność minus 1/2 i przedział domknięty. Plus lewostronnie domknięty 3 plus nieskończoność. Tyle w tym pierwszym przykładzie. Teraz przejdźmy do drugiego przykładu, ale nadal, gdy delta jest większa od 0, żeby sobie utrwalić. Oto kolejny przykład. Być może widzisz od razu różnicę. Uprzedzam i to już mówiłem, tutaj delta też będzie większa od 0, ale popatrz na a. A jest ujemne. To znaczy, że ramiona funkcji będą skierowane do dołu. Dlatego taki przykład dobrałem, żeby zawsze Ci pokazywać i wersja ramiona do góry, i wersja ramiona do dołu, żeby było pełne spektrum rozwiązań. Bierzmy się zatem. Wypisuję a jest równe minus 3,
b równe 12, c równe minus 8. No i liczymy deltę. I mamy 12 do kwadratu minus 4ac, czyli minus 4 razy minus 3 razy minus 8. Jak to policzymy, to nam wyjdzie 144 minus 96 równe 48, czyli delta większa od zera, a więc możemy liczyć dwa miejsca zerowe, bo one istnieją. No to liczymy pierwsze miejsce zerowe. Tu będą takie, nie powiem wredne, ale takie dość nieprzyjemne te miejsca zerowe, jeśli chodzi o ich zapis. No to mamy tak. Minus b, czyli mamy minus 12 minus pierwiastek z 48. Pierwiastek z 48, a w mianowniku 2 razy minus 3. Czyli mamy minus 12. I teraz co ja robię z tym pierwiastkiem z 48? No upraszczam na ile mogę, czyli mam minus 4 pierwiastki z 3. Ktoś nie wie, co tu zrobiłem, to lekcja o pierwiastkach się kłania. Już nie będę się aż tak zagłębiał. Oczywiście u dołu mam minus 6 i teraz dzielę to na 2 ułamki. Upraszczam ile się da, czyli mam tak, minus 12 minus 6 minus w liczniku 4 pierwiastki z 3 przez 6. Ten minus przeszedł w to miejsce. Ten minus, ktoś powie, dlaczego w mianowniku nie ma minus, bo się pojawił tutaj. O, tu. No to jedziemy dalej. Minus 12 przez minus 6 to jest eleganckie 2, a zostaje mi minus. I teraz ta czwórka skraca się z szóstką, czyli mam 2 pierwiastki z 3 przez 3. I to jest pierwsze miejsce zerowe. Drugie miejsce zerowe, pamiętamy, że we wzorze różnica jest tylko taka, że tu jest plusik, to od razu mogę wypisać, to drugie miejsce zerowe będzie 2 dodać 2 pierwiastki z 3 przez 3. I to jest nasze drugie miejsce zerowe. Nieładnie wygląda, prawda? Ale to w ogóle nas to nie martwi. Wystarczy, że wiemy, to jest pierwsze miejsce zerowe, to jest drugie miejsce zerowe, które jest mniejsze. Oczywiście x1 jest mniejsze, oba są większe od zera, więc teraz na osi mogę to pozaznaczać. Teraz nie będę się starał być dokładny, gdzie już teraz ta jedna kratka to nie jest 1. Wiem tylko, że gdzieś tu jest x1, tutaj sobie zaznaczam x2. Dokładność mnie w tym momencie już nie interesuje, już się zorientowałaś, że my robimy szkic. Więc jak zaznaczę x1 i x2, wiem, że są 2. Znam ich wartości. To jest wartość x1, to jest wartość x2. Jak będziemy wypisywać rozwiązanie, to sobie o tych wartościach przypomnimy. I teraz wiemy też, że a jest równe minus 3, czyli mniejsze od zera, a więc ramiona paraboli pójdą w dół. No to rysujemy, szkicujemy. To jest złe słowo, rysujemy. Szkicujemy parabolę. Proszę bardzo, ona sobie jakoś tak będzie szła. Przechodzi przez x1, tutaj gdzieś ma wierzchołek, wraca i przechodzi przez x2. Oczywiście nie tak brzydko jak ja. U góry są dodatnie wartości funkcji, u dołu są ujemne wartości funkcji. A które nas interesują tym razem? Proszę bardzo, ma być mniejsze od zera, czyli nas interesuje ten obszar, te xy, gdzie funkcja przyjmuje wartości ujemne. To ja je tutaj zaznaczę. To są wartości ujemne funkcji i to są wartości ujemne funkcji, prawda? No to teraz jaki to będzie przedział? Xy od minus nieskończoności do x1, kółko otwarte. Czemu? No bo nierówność jest ostra. I od x2 w prawo do plus nieskończoności. To są te wartości, które spełniają naszą nierówność. No to wypiszmy, czyli xy, rozwiązaniem są te xy, które są od minus nieskończoności do, i teraz do x1. x1 to jest 2 minus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Tutaj już trzeba to ładnie wypisać. Nawias okrągły. Dodać, nawias okrągły, teraz x2 to jest 2, dodać 2 pierwiastki z 3 przez 3 do plus nieskończoności. I to jest rozwiązanie naszej nierówności.
No i tak dla formalności, gdyby to było mniejsze bądź równe 0, no to wtedy te kółeczka są pełne. Znaczy one się robią wtedy pełne, czyli zarówno x1 jak i x2 wchodzi do gry, czyli rozwiązaniem byłby taki zbiór xy należące do od minus nieskończoności do 2. Minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 ostry nawias, dodać ostry nawias 2, dodać 2 pierwiastki z 3 przez 3 plus nieskończoność. Ok, przypadek, gdy delta większa od zera, czyli są dwa miejsca zerowe, mamy na dwa sposoby omówiony. Teraz przejdziemy do przypadku, gdy będzie tylko jedno miejsce zerowe. Teraz przypadek, gdy delta równa 0, czyli będzie tylko jedno miejsce zerowe. Też pokażę Ci dwa przypadki, gdzie raz będą ramiona skierowane do góry, raz skierowane do dołu. No to do dzieła. No to liczymy. Wypisujemy sobie a jest równe 1, b jest równe minus 6, c jest równe 9. Liczymy deltę, czyli minus 6 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 9. No mamy 36, minus 36, delta równa 0, czyli jest tylko jedno miejsce zerowe. Przypominam, tu w prawym górnym rogu wzór na to miejsce zerowe, liczymy je. Zazwyczaj jest oznaczane jako x0. No to ja tak zrobię i mamy minus b, czyli minus 6a w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy 1, czyli 6 przez 2, czyli 3. A jest równe 1, czyli większe od 0, więc ramiona skierowane do góry. No to zaczynam zaznaczanie. Miejsce zerowe na osi x3 mamy tutaj. Ramiona mają iść do góry, czyli wykres funkcji parabola będzie wyglądała mniej więcej tak. Jedzie sobie tutaj, styka się z osią x i jedzie do góry. W ten sposób. Czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że u góry oczywiście są dodatnie wartości funkcji, u dołu ujemne, o ile istnieją. A jak to jest u nas? My chcemy, żeby nas interesuje tylko większe od zera, czyli dodatnie wartości funkcji, czyli o te wszystkie, jadące aż do trójki, ale trójka nie wchodzi do gry i cała reszta, która leci do góry. Dlaczego trójka nie wchodzi do gry? No bo mamy większe ostro od 0, czyli tutaj rysujemy sobie kółeczko otwarte. Zatem zbiór rozwiązań jest następujący. Od minus nieskończoności do trójki, ale trójka nie wchodzi do gry i od trójki nie wchodzącej do gry do plus nieskończoności. Rozwiązania zatem to jest takie xy, które należą do przedziału od minus nieskończoność do 3. Nawias okrągły, dodać, nawias okrągły od 3 do plus nieskończoności. Ok, a co jakby tu było większe bądź równe 0? No to wtedy to kółeczko jest pełne, czyli trójka wchodzi do gry. To tak naprawdę w tym momencie wszystkie xy, czyli rozwiązaniem jest cała oś xów, czyli rozwiązaniem są wszystkie xy należące do R. Gdy, podkreślam, gdy jest większe bądź równe 0. Teraz zróbmy przypadek, gdy ramiona są w dół. Oto nasz przypadek, no to rozwiązujemy. A jest równe minus 2, no i dlatego ramiona będą w dół. B jest równe 8, C jest równe minus 2, liczę deltę, mam b kwadrat, czyli 8 do kwadratu minus 4 razy a razy c, czyli razy minus 2 razy minus 2. Jak to policzę, to mam 64 odjąć 64 równe 0, czyli delta równa 0. Jedno miejsce zerowe oznaczone x0, liczymy je. Minus b, czyli minus 8, w mianowniku 2a, czyli 2 razy minus 2. Czyli mamy minus 8 przez minus 4, czyli miejscem zerowym jest dwójeczka. Oznaczam sobie miejsce zerowe 2. Zauważ, że tu już nawet nie narysowałem osi y. Już parę razy to robiliśmy i widać, oś y tak naprawdę w naszym szkicu nie ma znaczenia.
Ona sobie zazwyczaj jest na wykresach, ale tu nawet możemy dla naszych potrzeb w ogóle jej nie rysować, bo nas interesuje tylko miejsce zerowe, w naszym wypadku to jest 2, no i wiemy, że a jest większe, tutaj jest minus 2. Minus 2, czyli mniejsze od zera, czyli ramiona pójdą w dół, czyli o tak będzie wyglądał szkic, podkreślam, szkic. Szkic nam wystarczy. O, a może nie do końca ładnie, to ma się tylko stykać. Styka się z tym miejscem zerowym, pach i jedzie w dół. Czyli na zielono. Tu są dodatnie, tu są ujemne wartości funkcji, a które nas interesują. Interesują nas wyłącznie ujemne, no bo ma być mniejsze od zera, czyli to są wszystkie ujemne wartości i to są wszystkie ujemne wartości. Tu jest kółko otwarte, no bo mamy ostrą nierówność, czyli miejsce zerowe nie wchodzi, można powiedzieć, do gry, czyli 2 nie. Zatem rozwiązanie to są takie xy, które należą od minus nieskończoności do 2, nawias okrągły, bo 2 nie wchodzi, dodać nawias okrągły 2 do plus nieskończoności. I jeszcze znowu jak zwykle, a co jeżeli jest to nierówność mniejsze bądź równe? No to wtedy tu jest pełne kółko, czyli 2 też wchodzi do gry. No to wtedy rozwiązaniem jest cała oś x, czyli xy należące do R. Ok, to teraz jeszcze tylko został nam przypadek, kiedy nie ma miejsc zerowych. Zajmijmy się tym. Teraz na koniec przypadki, gdy delta będzie mniejsza od zera, czyli nie będzie miejsc zerowych. No ale policzmy tą deltę, żeby być pewnymi. Nasze a tu jest równe 1, b jest równe 4, c jest równe 5. No to delta w takim razie, już nie przypominam wzorów, bo już je znamy na pamięć, jak sądzę. Mamy b kwadrat, czyli 4 do kwadratu, minus 4 razy a razy c, czyli wychodzi nam 16 minus 20 równa się minus 4, czyli delta jest mniejsza od zera, nie ma miejsc zerowych. Ok, no to w takim razie co wiemy, jeżeli robimy szkic? Że nie ma miejsc zerowych, to jest pierwsza wiedza. Po drugie, że a jest równe 1, czyli większe od zera, a więc ramiona będą skierowane do góry. No to róbmy szkic. Tu jest oś x, a tutaj jest parabola, gdzieś ona sobie tutaj wisi, ramiona skierowane do góry. Na pewno nie dotyka osi x, nawet w jednym punkcie, bo nie ma miejsc zerowych. Co nam to daje? Bardzo dużo. Otóż tu są ewentualne wartości dodatnie, a to ujemne funkcji, które nas interesują. No nas interesują wyłącznie wartości dodatnie, prawda? Ma być większe od zera, no zresztą nasza parabola wisi nad x-ami, więc wszystkie wartości, popatrz, ja tu tak pod nimi jadę, prawda? Pod tymi wartościami. Wszystkie wartości funkcji są większe od zera i to nas interesuje. My właśnie chcemy tej sytuacji, bo nas interesuje nierówność większa od zera. Zatem, które xy to spełniają? Wszystkie xy. Więc dla xów należących do R spełniona jest nasza nierówność i to jest rozwiązanie. Jeżeli nierówność, bo zawsze mówiłem, a co jeżeli jest większy bądź równy od zera? Będzie dokładnie to samo. Jeżeli ta nierówność jest ostra, no to jest dokładnie to samo rozwiązanie, bo tutaj nie ma dyskusji o tym, czy jakieś tam miejsce zerowe należy, czy nie należy, bo tu nie ma miejsc zerowych. Więc x należące do R to jest rozwiązanie. A teraz co, jeżeli ta nierówność będzie w drugim kierunku? Popatrz, pojadę w dół. To jest to samo, tylko nierówność jest w lewą stronę. To jest dokładnie to samo, tylko nierówność w drugą stronę, czyli nadal parabola jest o taka, wisi sobie nad x-ami, ale tym razem nas interesują te xy, które spełniają nierówność mniejsze od zera. Tu są dodatnie wartości funkcji, a tu są ujemne. My szukamy tych xów, które dają nam ujemne wartości. Czy takie istnieją? Nie, no bo ta funkcja przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości. Zatem odpowiedź na pytanie,
Co jest rozwiązaniem naszej nierówności? Jest następująca. Rozwiązania nie istnieją. Nie istnieją tejże nierówności. I to niezależnie od tego, czy to jest mniejsze od zera, czy mniejsze bądź równe od zera. Rozwiązania nie istnieją w tym wypadku. Ok, jeszcze jeden przykład. Ostatni przykład. Tutaj mamy a równe minus 2, b równe 1, c równe minus 3. Jak policzymy deltę, to mamy 1 do kwadratu minus 4 razy minus 2 razy minus 3, czyli 1 minus 24, czyli minus 23, delta mniejsza od zera. Nie ma punktów zerowych, a jest równe minus 2, czyli mniejsze od zera, a więc ramiona paraboli jadą w dół. A więc ta parabola tym razem sobie wisi pod osią x'ów. Prawda? Co nas interesuje? Oczywiście u góry są wartości ewentualne dodatnie, a tutaj ujemne. Nas interesuje która sytuacja? No, sytuacja, gdy są mniejsze od zera, czyli dokładnie te wszystkie wartości w tej pierwszej nierówności, bo tu już się czai u dołu druga, które tutaj zaznaczyłem. Pojechałem obok nich. Czyli tak naprawdę wszystkie x'y spełniają tą nierówność. Bo dla wszystkich x'ów ta parabola jest mniejsza od zera. I znowu, niezależnie od tego, czy ta nierówność jest ostra, czy mniejsze równe od zera, to jest rozwiązanie. A teraz, jeżeli tutaj byłoby większe od zera, czyli interesowałaby nas tylko ta sytuacja nad osią x, a czy ona istnieje? Nie. Czyli znowu możemy powiedzieć, że taka nierówność nie ma rozwiązań, czyli rozwiązania nie istnieją. Nie istnieją. Ok, wszystkie przypadki przerobione, no to koniec tej lekcji.